Witam Was bardzo serdecznie, ja jestem Mistrzu, a to kolejny odcinek z mojej serii WOT Classic Informacje. I to będzie właśnie odcinek informacyjny z Old of Tanks, a więc z najnowszego klasika. Tym razem wyjątkowo spotykamy się w grze. Jak dotychczas od początku tej serii czy tego tematu wersji klasika, gdyż porozmawiamy sobie o ekonomii. I od razu, bez zbędnych przedłużeń, jak widzimy, są trzy waluty. Trzy główne, czyli srebro, złoto i doświadczenie bitewne. Tu jest jedna wersja doświadczenia. Doświadczenie zwykłe. Po prostu tutaj w ogóle jakiekolwiek doświadczenie zwykłe. Ono jest wykorzystywane do odkrywania pojazdów. I co dziwne, tutaj, żeby zdobyć nowy pojazd, nie trzeba srebra na razie, ponieważ jest to wersja podstawowego symulatora. To jest właśnie odnośnie tej ekonomii. Są inne koszty doświadczenia, na przykład tu dziesiątkę mamy 45 000 równo na każdą, a na przykład tier drugi. Chyba takiego nie znajdę. Żebym tu jeszcze nie miał odkrytego. To może trzeci. Na 446 miałem, Luxa nie miałem. O, na przykład tu jest 500 z PZ2, czyli z poziomu drugiego na trzeci 500 doświadczenia. Tu na bitwę się zdobywa tak. Myślę, że do 1000-1500 średnio. Maksymalnie. Więc można tak uzyskać. No dobra, wróćmy sobie do KW1S-a. Bardzo ładnego, niech on sobie będzie. No i właśnie mamy tu coś takiego. Złoto się zdobywa z bitew losowych, historycznych i innych. Tu zresztą można zobaczyć tu z losowych, historycznych. Multiplayer jeszcze nie są dostępne. Test czołgu pewnie jest, nie wiem, co to tu, dowódca i natarcie. Można właśnie z tego zdobywać zarówno złoto, jak i srebro. Złoto oczywiście w mniejszych ilościach tu jest. Są $4. Te dwie wersje, no z zera ostatnie to są resztki, tu są jedności. To jest 694, tu jest 273 000 i 1 273 694. To srebro wykorzystuje się do kupna doświadczenia, to znaczy modułów. Tu mamy moduły, różne moduły. Są 3 maksymalnie do jednego czołgu możliwe do załadowania. Owner to jest właściciel, own, własny. Żeby odkliknąć to trzeba tak. No i jest sklep. Tu niestety przewija się ciężko, bo trzeba scrollem i powoli to przejeżdża. O, na przykład żeby tu 625 000, żeby tyle srebra uzyskać, trzeba tyle dolarów wydać. Nie wiem dlaczego, jak tu to dokładnie działa. Możemy spróbować kliknąć buy. I tak nigdy tego nie wykorzystam. Zobaczymy, jak to się zmieni. 625. Więc jakby tu ucięło tylko trochę i byśmy dostali 250 000 srebra. W ogóle się coś zmieniło? Chyba nic nie zmieni, albo sklep muszę wyłączyć. Nie, chyba nic się nie zmieniło. Albo to jakoś inaczej liczy. Może w ustawienia trzeba wejść i wyjść. Nie, nadal bez zmian. No to jest właśnie ten sklep. Tu można sobie iść. Nie wiem dlaczego tak pokazuje. O, może tak. Może to by się udało. 250 000, 250 milionów. Mógłbym coś tutaj zakupić, ale nie wiem, czy optyka jest mi potrzebna. Siła silnika 10. Tu jest 650. Też nas stać. Obrażenia zredukowane o 10%. Nie wiem, czy ja w ogóle z tego będę korzystał. Możemy kupić
Izooktan, ulepszoną wentylację, kup. Confirm. O, dobra, zapisuje się, czyli się udało kupić. Tutaj powinno być to w equipment, gdzieś tu 1. O, widzicie to i byśmy mogli zamontować. Czołgu, jak mont to pewnie zamontuje. A zresztą ciekawy jestem, jakby to. KW1S. Nie mam go, nie mam do końca. Wyłącz to. Zamontujemy do zwykłego KW1S nierozwiniętego, którego ja posiadam. Będzie łatwiej. Mont. Equipment. Teraz sprawdzimy, czy to działa. Widzicie, tu jest 0. A przechodzimy na ten. Equipment jest zamontowany. Czyli właśnie tak to działa. Bardzo dobrze. No złoto nie wiem, na co się wydaje. Tu jeszcze nie ma takich rzeczy jakby bezpośrednio w grze. Ale za to inna ekonomia również jest. To też doświadczenie, ale to na to nie wpływa. O modułach mówiłem, ale powiem w praktyce. Są pojazdy, różne wersje pojazdu, 1, 2, 3. I można rozwijać. Na przykład KW to dobrze, widzicie? Wersja oraz baza. Tak, to jest podstawowa wersja, bardziej rozwinięta i najbardziej rozwinięta. Aż chyba niewiele takich pojazdów jest, ale moduły są. Tutaj, znaczy, tu nie ma jako takich modułów, są parametry. Te parametry razem z modułami wraz jak inna wersja tym się zmieniają. Można to zauważyć. No więc tak to właśnie jest. I odnośnie pocisków, tu właśnie w bitwach no zwykłych, historycznych też. Nieskończoność pocisków to jakby testowy symulator, wczesna wersja gry, aby przetestować, zobaczyć jakie są błędy, później to będzie normalnie oczywiście, srebro będzie działało i tak dalej. Wszystko tak jak należy. I to część informacji pod względem właśnie ekonomii gry, jeżeli coś dowiem się, raczej nie będzie nic istotnego, żeby aż tak grę pokazywać, ale jakby to się pokaże, a tak raczej to w informacjach będzie to dokładnie pokazane, a teraz jeszcze no kolejny inny wielki pęk informacji przed nami. Przechodzimy do kolejnej części odcinka informacyjnego, gdzie no trochę tych informacji będzie, ale nie tak dużo jak w odcinku pierwszym, chyba że w połączeniu właśnie z częścią poprzednią. Twórcy opublikowali wiadomość o obecności dostępnej gry wieloosobowej. Wydaje mi się, że ze względu na możliwości, póki co będzie to dostępne tylko dla najbliższych znajomych, którzy to w plutonach będą mogli walczyć z botami. Jednakowoż to są tylko moje domysły. Możliwe również, że będzie to pełnoskalowy multiplayer. Najprawdopodobniej dla graczy zostanie to dodane w następnej aktualizacji. No coś takiego jakby na wzór Diablo 2 z otwartą grą, niby nie Battle.net, tylko takie na adresy IP, coś takiego, łączenie się innymi źródłami. Wydaje mi się, że coś takiego będzie. Od razu na początku raczej by nie prowadzili całości, ale mogę się oczywiście mylić i oby tak było, to zdecydowanie bardziej wygodne. Aktualizacje do gry są dodawane przynajmniej raz na miesiąc, półtora i na razie, żeby je zastosować, trzeba pobrać całość gry ze strony, po czym zastąpić nią starą. Tak jak już mówiłem wcześniej, twórcy twierdzą, iż już w 0.2.0 będzie tradycyjny launcher umożliwiający jedyne pobranie samej gry pod względem różnicy zawartości. Ale oby nadal istniał sposób na grę wybrane wersji jak obecnie, że pobieramy sobie, nie aktualizuje nam się to, nie rusza. Może w launcherze też będzie taka opcja. Byłoby to dobre. Miało tak być. Jeżeli mowa właśnie o tym klasyku, ktoś tak mówił, że będzie, więc trzymam za słowo, na razie tak jest.
Do oficjalnej strony gry został dodany wielki, kolorowy przycisk interaktywny Pobierz. Oferuje on uzyskanie gry z opcją maksymalnych ustawień. Oczywiście grafika, wszelkie grafiki będą w nagraniu potrzebne, bitwy i tak dalej, chociaż tu wiadomo mniej. Stare możliwości pozostaną jednak bez zmian. Na szczęście, no to dla tych, którzy nie wiedzą gdzie to znaleźć, myślą co, no to teraz będą mieli jedną główną opcję. Najlepszą, która jest dedykowana dla największej ilości osób. Przypominam, iż przynajmniej w wersji 0.3.0.0.3.3 gra będzie wyglądała mniej więcej tak, jak ją pamiętamy, czyli z ekranem przydziału czołgów do drużyn, minimapą i tak dalej. O tym już oczywiście mówiłem. Do gry zostaną wprowadzone artylerie na początku do 6 poziomu, a zatem ponownie z S51 na 5. No to właśnie S51 z dobrym wyznacznikiem. Na początku jak arty do 6 jest 51 na 5, jak arty do 8 to na 6, jak do 10 to na 7. Więc to jest bardzo ciekawe. No i te artylerie, jak mówiłem, to będą silne, nie takie jak je zapamiętaliśmy z WOT Classic 0.7.0, ale przynajmniej jeszcze po raz potężniejsze. Czyli kilkudziesięciometrowy splash, nawet zasięg rażenia odłamkami, obrażenia takie, że 10 mamy na strzałów. 2 w najlepszym przypadku bizonem, w najgorszym 4, 6 na 2, a bizon może spokojnie sobie one-shotować ISA 3, czyli 2, 8. Niesamowita. W jednej z najbliższych aktualizacji zobaczymy całą linię do T30. Już na tym etapie, no nie będzie to dokładnie tak samo, ale im dalej, tym będzie to bardziej zgodne z tym, co dodawano odnośnie kolejności. Więc bardzo dobrze. Pierwszą nową kolejną mapą będzie Ensk, czyli mapa miejska. Tak jak teraz mamy Himmelsdorf, oprócz kopalni, pagórków, rudników, rodanków, czy jak to się tam nazywa. Prace nad nim ruszyły stosunkowo dawno. Kolejne to w hierarchizacji prawdopodobieństwa Siewierorgosk, czyli moja druga ulubiona mapa. Pierwszą jest Smocza Grań, czyli dotychczas najpiękniejsza karta w grze, Malinówka oraz Urwisko. Takie to będą dawali. Myślę, że pierwsza będzie Malinówka, druga otwarta mapa, Urwisko półotwarta, ale może i ono będzie przed Malinówką, nie wiadomo. Odnośnie map z gry usunięto lekko, licząc około 20. Stalingrad, Bagno, Komaryn, Mittengard, Południowe Wybrzeże, Port, Północny Zachód, Rzekę Perłową, która została zwrócona, ale mówi o pierwotnej wersji, no to i prowincja powinna się tu znaleźć. W oryginalnej Rzeka Perłowa była o wiele ciekawsza, ponieważ no taka bardziej dżungla, a teraz tak ją wyklepiskowali. Tam, że tak powiem, gdzie trawa, gdzie bujna roślinność, tam klepisko nie podoba mi się, taka pustynia się zrobiła. A odnośnie prowincji trochę większa, ale te miejsca, pozycje, za którymi można się schować, ich być nie powinno. I dlatego mi się ta prowincja poprzednia podobała, łatwiej się na niej grało. I Siewierogorsk, oczywiście Smocza Grań, o której już mówiłem, Święta Dolina, czyli no dosyć ciekawa mapa, ukryta wioska, wichura, mapy klimatyczne Ruinberg, właściwie atmosferycznej Ruinberg, zimą w płomieniach, tak samo Himmelsdorf, jeszcze jest Charków, wersja poprzednia, Łuk Ognia, czyli Prochorówka w płomieniach, do tego różne wersje główne tych map, z których najwięcej razy zmieniano bagno, może nawet kilkanaście, druga w kolejności to jest raczej Święta Dolina, tak mi się wydaje. Ponadto istnieją również takie jak Wielki Mur Chiński na serwerze chińskim, Savanna, Meksyk, Arizona oraz najrzadsza mapa w grze Góra Orłowskiego, o której nic nie wiedziałem, gdyby nie artykuł na Rykoszecie, nie, WOT Express. No te mapy, zdjęcia będą również tu jakoś wstawię. Kiedyś robiłem odcinek o mapach, to mi się właśnie to
przyda, nie będę musiał od początku zaczynać. Mogą być też główne wersje wariancji każdej z typu map, typu śnieżnej, standardowy Erlenberg właśnie, 2, parkowy, Miński, Święte Doliny, Siewierogorski, Rzeki Perłowe, prowincje Bagna, Lake Wille, no mapy klimatyczne jak śnieżny Himmersdorf właśnie i tak dalej. Ktoś wpadł na pomysł, iż najpierw losowałoby samą mapę, potem zaś jej wersję i to jest bardzo ciekawe. Nawet jakby taka sama mapa, no to już mniejsza szansa, że wersja taka sama. Tak teoretycznie to 50%, ale to wiadomo jest mniej wersji map niż samych map. Istnieje strona oraz adres, gdzie można przesyłać powtórki World of Tanks, które z czasem zostają nagrane i trafiają na YouTube. Link do tego kanału zostanie, może nawet artykuł i więcej w opisie. Będą do tego odnośniki, jak do prawie większości najnowszych właśnie kanałów, odcinków ciekawych. Istnieją również osobne projekty, z których największymi są WOD to Classic, oryginalnie WOD It's Classic, czyli paczka modów symbolicznie przywracająca stare niuanse do obecnej gry. Czy klasyka czołgów, Tanks Classic, oryginalnie Tanki Classic, profesjonalnie skupiający się na WOD Blitz, choć ponoć nie tylko. No to właśnie takie niedopowiedzenie. Jakby właśnie Blitz był takim polem treningowym, testowym, a dopiero tutaj miało być coś innego. No ale prawie profesjonalnie strona jest zrobiona. Może nie ma w niej za dużo opcji, ale jak na taką reprezentacyjną, taki klaser folder to naprawdę ulotkę w pewnym sensie, no to naprawdę jest to zrobione na wysokim poziomie, nawet może wyższym niż obecny WOD pod względem warstwy prezentacyjnej na stronie. Może pod względem właśnie jakichś tam projektów tak to mniej więcej wygląda. Może tak jakby prezentowali Classic też właśnie w takiej konwencji to ujęte. No ale ponoć to było też na oficjalnej stronie WOTA, więc coś w tym musi być. Teraz bardzo ciekawy aspekt. Zastanawiające zagrywką twórców może być twierdzenie o niemożliwości wykonania jakiegokolwiek usprawnienia, po czym paradoksalnie melioratywnie udowadniają niemożliwe, mogłoby się wydawać. Logicznie rzecz ujmując jest to dobre działanie, gdyż w ten sposób gracze nie są aż tak natarczywi, zapalczywi w ponaglaniu wykonawców, którzy inaczej nie mogliby spokojnie pracować w kreacji niezbędnie dokładnych modyfikacji kodu gry. Tak do minimum minimalizuje się pretensjonalność graczy, nade wszystko głodnych nowości. Ponadto informacja zwrotna zawiera jeno superlatywy, zyskując pozytywne nastawienie moderów do dalszego rozwoju gry. Ponieważ no akurat to tworzą gracze moderzy. To automatycznie odciąża psychikę, powoduje melioratywny wzrost produktywności dla dobra twórców, graczy, a tym samym projektu, którym ów się zajmują. Korzystają więc wszyscy. Negatywy zaś niczym w idealnym świecie są tak zredukowane, na tyle symboliczne, ażeby jedynie świadczyły o odcieniu pozytywów, które bez nich byłyby tylko uśrednieniem, jak wszystko inne. W wewnętrznej analizie porównawczej niemożliwością byłoby wówczas wskazanie nacieniowania aspektów, podważając jej zasadność, a tym samym utrudniając budowę adekwatnej, obiektywnej opinii. Myślałem nad tym, jak to by określić, no ale zdecydowanie jest to pozytywne. Tak to pod względem logicznym tak to wyjaśniłem, żeby zrozumieć o co chodzi, a można by dalej się wgłębiać się właśnie w psychologię i pedagogikę. Ale to miało być tylko odnośnie informacji, czyli od ogółu i szczegółu, a nawet nie, same szczegóły i bardzo pobieżnie. No i to by było na tyle informacji. Myślę, że wystarczy przynajmniej na jeden odcinek. Na razie jest bardzo dużo, może będzie więcej, coś się właściwie pewnie utnie, doklei, zmodyfikuje. A tymczasem myślę, że wam się podobało. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, łapkujcie. Ja byłem Mistrzu i się z wami żegnam. Cześć!